Witam serdecznie w kolejnym odcinku z podróży kamperem po Białorusi. Pierwsze kroki po przekroczeniu granicy kierujemy oczywiście do monumentalnej twierdzy brzeskiej, którą zbudowano na planie pięcioramiennej gwiazdy. U zbiegu rzek Bugu i Muchawca stoi milczący świadek burzliwej historii Europy. Dziś to monumentalne ruiny, ale jeszcze nie tak dawno twierdza Brześć była jednym z najpotężniejszych punktów obronnych Imperium Rosyjskiego. Twierdza mogła pomieścić dziesiątki tysięcy żołnierzy, magazyny broni i zapasy na długie miesiące oblężenia. W 1918 roku to właśnie tutaj podpisano pokój brzeski, kończący wojnę pomiędzy Niemcami a bolszewicką Rosją. Jednak największą sławę twierdza zdobyła podczas II wojny światowej. Dziś twierdza Brześć to miejsce pamięci, muzeum i symbol niezłomności broniących jej żołnierzy. Monumentalne pomniki, dźwięk syren alarmowych i odgłosy wojny w głośnikach przypominają o cenie, jaką zapłacili obrońcy tej twierdzy. Pod ziemią wciąż odkrywane są ludzkie szczątki i kolejne korytarze, których nikt nie widział od czasów ostatniej wojny. Na wstępie dziękuję wszystkim patronom i osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Po obejrzeniu tego materiału nie zapomnij też zostawić łapki w górę i komentarza taktycznego dla zasięgu. Niewątpliwie największą atrakcją miasta jest twierdza brzeska. Prowadzi do niej taki oto pomnik w kształcie gwiazdy Armii Czerwonej. Niegdyś znajdowała się tutaj brama, jedna z bram prowadzących do twierdzy, a dziś przez tą gwiazdę wejdziemy na teren jednej z największych twierdzy Imperium Rosyjskiego, która na owe czasy była również najnowocześniejszą. Twierdza została ukończona w 1842 roku z rozkazu cara Mikołaja I. Od tamtej pory była wielokrotnie przebudowywana i brała udział w wielu walkach, co widać tutaj na każdym kroku, gdyż te mury noszą ślady licznych pocisków, wybuchów przez dziesiątki lat, kiedy to miejsce broniło strategicznego szlaku z zachodu na wschód. Było areną niezliczonych bitew i starć. Pierwszy chrzest bojowy twierdzy brzeskiej miał nastąpić podczas I wojny światowej, ale jednak dowództwo rosyjskiego wojska zadecydowało, że opuści twierdzę. Część umocnień zniszczono, a broń rozdano okolicznym oddziałom. Na mocy traktatu pokojowego po I wojnie światowej ten teren przypadł Niemcom. I Niemcy zagnieździli się w tej twierdzy aż do 1919 roku, kiedy to wojsko polskie odbiło Brześć z rąk niemieckich. Następnie na 20 lat twierdza stała się polska i urządzono w niej więzienie dla więźniów politycznych. Trzymano tutaj przeciwników sanacji, posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. Wincentego Witosa. I ten stan rzeczy trwał aż do września 1939 roku, kiedy to Niemcy napadli Polskę i zdobyli twierdzę brzeską już 17 września, zanim zdążyli tutaj dotrzeć Rosjanie. Jednak na mocy porozumienia Ribbentrop-Mołotow i ustaleniu nowej granicy na rzece Bug, twierdza brzeska ponownie wróciła do Sowietów. Na największą próbę twierdza została wystawiona ponownie już w czerwcu 1941 roku, kiedy to III Rzesza niespodziewanie zaatakowała Związek Radziecki. Kiedy o 4 rano zaczął się ostrzał artyleryjski oraz z broni maszynowej z drugiej strony rzeki Bug, żołnierze spali. Byli totalnie zaskoczeni i pomimo, że wywiad informował Stalina o tym, że atak zbliża się i nastąpi lada dzień, Stalin w to nie wierzył. Nie było więc żadnych instrukcji dla wojska i większość załogi chwyciła za broń tak jak stała, w niepełnym umundurowaniu, w samych gaciach. I pomimo iż Niemcy twierdzili, że zdobędą twierdzę bardzo szybko i nawet udało im się okrążyć i odciąć od świata zewnętrznego w ciągu jednego dnia, tak ta twierdza stała się takim radzieckim Westerplatte. Tutaj żołnierze bronili się
przez cały miesiąc. Kiedy front posunął się już wiele kilometrów dalej, oni, nie mając łączności, gdyż cała łączność została zniszczona już pierwszego dnia, wtedy też wysadzono magazyny z zaopatrzeniem i amunicją i pomimo tych trudności odosobnione grupki żołnierzy broniły się przez cały miesiąc. Pod całą twierdzą mieszczą się liczne kanały, podziemia, jakieś ciągi komunikacyjne. Podczas tej heroicznej obrony żołnierze nanosili na cegłach różne napisy. Ostatni znaleziony napis pochodzi tutaj z 20 lipca. Często pisali na tych cegłach, że będą bronić się do ostatniego naboju, czyli do samego końca. Po miesiącu jednak Niemcom udało się oczywiście zdobyć tę twierdzę. Odremontowali oni umocnienia od strony wschodu na wypadek, gdyby Rosjanie mieli tutaj powrócić, co też się stało już w roku 1944 i od tamtej pory aż do powstania niepodległego państwa Białoruś to miejsce należało do Związku Radzieckiego. Obecnie cały teren twierdzy jest jednym wielkim pomnikiem pamięci jej obrońców, bohaterów Związku Radzieckiego. Wstęp tutaj jest zupełnie darmowy, po całym terenie twierdzy możemy poruszać się za darmo przez całą dobę. Jednak na jej terenie znajduje się Muzeum Wojny Ojczyźnianej, Muzeum Obrońców Twierdzy oraz Muzeum Archeologiczne, przedstawiające najdawniejsze dzieje miasta Brześć. I akurat do tych muzeów wstęp jest płatny, ale ceny są symboliczne. Związek Radziecki zawsze inwestował dużo kasy w tego typu miejsca pamięci, martyrologii narodu radzieckiego. Inaczej jest i tutaj. Jest to na pewno jeden z największych pomników, jakie w życiu widziałem. Na samym środku centralnego placu stoi chyba 30-metrowy pomnik męczeństwa bohaterów obrońców twierdzy. I tego typu pomników, tylko mniejszych, w bardzo ciekawych i fantazyjnych formach na terenie tego kompleksu jest całe mnóstwo. Poza tymi ekspozycjami muzealnymi do większości z tych budynków wejść się nie da. Są one wyzamykane, ale widzę, że prace renowacyjne trwają tutaj bardzo ostro. Jeszcze kilka lat temu część kompleksu zajmowało wojsko, dziś już go nie ma. Jest to wszystko remontowane i prawdopodobnie chcą z tego uczynić jedną z największych atrakcji Białorusi. I tak chyba jest to jedna z największych atrakcji i być może za kilka miesięcy też będzie możliwe przejście na wyspę, która znajduje się po drugiej stronie Bugu. Z tego miejsca ucieszą się nie tylko miłośnicy historii militariów, bo jest tutaj również pokaźna ekspozycja czołgów, dział. Możemy zobaczyć tu ten słynny radziecki megalomanizm. Te pomniki naprawdę robią wrażenie. W Polsce już tego nie ma, bo na fali dekomunizacji w ostatnich latach tego typu miejsca zostały często bezpowrotnie zniszczone. Część pomników dziś znajduje się w muzeum w Kozłówce przy Pałacu Zamoyskich, a tego typu miejsca na Białorusi nadal są obiektem kultu. Wszędzie będziemy widzieli ten symbol sierpu i młota oraz czerwonej gwiazdy. Na terenie twierdzy znajduje się kilka muzeów, ale niestety nie ma jednego biletu do wszystkich, więc musimy do każdego z nich zakupić osobno. Bilet kosztuje od 5 do 10 rubli, czyli w sumie nie tak dużo, ale jednak wygodniej by było, gdyby był to jakiś combo ticket, niż kupować bilet przy wejściu do każdych z drzwi. Muzeum Obrońców Twierdzy, Muzeum Obrońców Fortu, Muzeum Wojny Ojczyźnianej, Muzeum Archeologiczne i tak dalej, i tak dalej. Troszkę to tak zakrawa na absurd. Główna cytadela położona jest w widłach Muchańca i Bugu. W tym miejscu rzeka Muchaniec wpływa do Bugu. Tam w oddali widać kładkę, która przechodzi na drugą stronę, gdyż ta część nie należy do Polski, a do Białorusi. Wszystkim wydaje się, że granica polsko-białoruska przebiega wzdłuż rzeki Bug, tutaj na odcinku tym wodnym, ale jednak nie. Okazuje się, że jest jedno miejsce w Terespolu, tak zwana wyspa szpitalna, wyspa lotników, też funkcjonuje druga nazwa, która należy do Białorusi. Stąd Białoruś ma taki skrawek terenu, w zasadzie dziś może jej niepotrzebny, bo tam są tylko same chaszcze i jakieś ruiny, ale w czasach, kiedy ta twierdza pełniła rolę militarną, było to bardzo ważne strategiczne miejsce. Kiedy wytyczano granicę pomiędzy Związkiem Radzieckim a Niemcami w 1939 roku, przyjęto, że będzie ona przechodzić wraz z głównym nurtem rzeki Bug. Okazało się, że taki przebieg granicy będzie dla Rosjan bardzo niebezpieczny, gdyż wyobraźcie sobie, tutaj jest główne stanowisko, centrum całej twierdzy brzeskiej, a po drugiej stronie
Niemcy mogli blokować działa, czołgi, stanowiska karabinów maszynowych, więc twierdza byłaby narażona na bezpośredni ostrzał. Stąd pewien radziecki generał wpadł na bardzo sprytny pomysł. Zanim przyjechała niemiecka komisja graniczna, kazał swoim żołnierzom puścić główny nurt rzeki do jednej z fos, gdyż tam jeszcze poza obrębem pierścienia biegła kiedyś fosa, puszczono tamtędy wodę i kiedy przyjechali Niemcy, i tak granica została wytyczona. To sprytne oszustwo zadziałało i działa po dziś dzień. No i de facto tamta część niby została zabrana nam tutaj nielegalnie. Fosa dziś wyschła, więc pomiędzy Białorusią a Polską nie mamy jak gdyby takiej wodnej przeprawy i można byłoby sobie przejść tam suchą nogą. No fajnie, gdyby tu na przykład zrobiono przejście graniczne piesze, bo tymi kładkami można by było sobie przejść na Białoruś, pozwiedzać Brześć. Jakąś taką tutaj mogliby zrobić specjalną strefę turystyczną. Myślę, że byłby to hit olbrzymi, ale no w obecnych czasach raczej do tego nie dojdzie. Turyści nie mogą przechodzić na wyspę, pomimo że są tam dwie kładki. Są one przeznaczone wyłącznie dla wojska. Tam są być może jakieś posterunki w tym lesie, w tych krzakach. Są tutaj plany udostępnienia tego turystycznie. Widać, że jakieś prace trwają, są tutaj koparki różne. Brzeg jest umacniany i być może już niedługo będzie można przejść sobie jedną z tych kładek na drugą stronę i zwiedzić ten chyba taki najbardziej niedostępny obszar Białorusi. Od strony Polski do głównej cytadeli prowadzi brama Terespolska. To, co w zasadzie z niej zostało. Kiedyś w tym miejscu znajdował się most przez rzekę Bug. Widać tylko resztki filarów, również po drugiej stronie. I to była główna droga prowadząca z Warszawy do Brześcia. W tym miejscu jeszcze do II wojny światowej był most, który łączył dwa brzegi rzeki Bug. Dziś zostały tylko betonowe podpory na obu brzegach i jakieś resztki filarów wystające z wody. Kiedy płynęliśmy ten graniczny odcinek Bugu kajakiem, tak tej części nie można było przepłynąć, gdyż należy ona do Białorusi. Nie pozwolono nam również przejść wzdłuż granicy po stronie polskiej. Trzeba było przenosić kajak w zasadzie przez cały Terespol i ominąć te wszystkie mosty graniczne, które znajdują się dalej. No, w tym miejscu też tworzą się spore wiry. Pewnie jest pod spodem sporo jeszcze pozostałości mostu zniszczonego. Dziś akurat poziom wody jest bardzo wysoki, ale gdybyśmy tu byli 2 tygodnie temu, kiedy Bug prawie sięgał dna, tak myślę, że byłoby widać tutaj sporo więcej pozostałości tego, co skrywa ta woda. W bramie Terespolskiej możemy zobaczyć taką grubą wiązkę przewodu. Prawdopodobnie jest to przewód, który łączył kiedyś Moskwę z Berlinem. Główny kabel komunikacyjny, który przebiega tutaj gdzieś pod dnem Bugu. Spacerując po twierdzy brzeskiej można natrafić na tego typu tablice informacyjne, oczywiście pisane cyrylicą, ale są one ustawione w miejscach, gdzie znaleziono zwłoki bądź szczątki ludzkie. Akurat na tej inskrypcja głosi, że w tym miejscu w 2015 roku znaleziono ostatnich 10 strzelców z Armii Czerwonej. W rejonie Białego Dworku wykopano 140 szczątków ludzkich, a w 2019 roku jeszcze znaleziono szczątki dziecka 7-10-letniego, jak określili tu lekarze. Wiele osób, które tutaj przyjeżdża, zostawia czerwone goździki. Są one powtykane w różne pomniki, kraty, jakieś dziury w murze. No, taki symbol z czasów komunistycznych. W Polsce kiedyś też goździki dawało się z okazji różnych imienin, urodzin, uroczystości. Dziś ten kwiat jakoś popadł w niełaskę, a tutaj widać, że on nadal jest wiecznie żywy, tak jak towarzysz Lenin. Na centralnym placu Cytadeli góruje cerkiew Świętego Mikołaja. Jest to jedyny odremontowany tutaj w 100% budynek. Można oczywiście też wejść do środka. Kobiety jednak muszą pamiętać, aby zakryć włos. Ale jeżeli nie macie jakiejś czapki czy chusty, tak można ją bezpłatnie wziąć w przedsionku cerkwi. Ale zanim powstała twierdza brzeska, w tym miejscu już od czasów średniowiecza, od XII wieku istniał gród. Na wyspie w widłach Muchańca i Bugu stał zamek brzeski, po którym dzisiaj nie ma już żadnego śladu, gdyż całe to stare miasto przy Bugu i Muchańcu zostało zniszczone na potrzeby budowy nowej twierdzy. Miasto zostało przesunięte troszkę dalej od rzeki po jej obu stronach. Dziś na wyspie mieści się Muzeum Archeologiczne, w którym
odkopano i zrekonstruowano stary średniowieczny gród. Jest to naprawdę unikatowe miejsce. Wstęp kosztuje tutaj niecałe 8 rubli i w tej kwocie możemy podziwiać ruiny starej osady oraz mnóstwo artefaktów, które zostały wyciągnięte w tym rejonie z ziemi bądź z rzeki. Dziś sam ten układ wodny, fosy i koryta rzek w zasadzie zachowały się w prawie niezmienionym kształcie. Brześć od zawsze znajdował się na styku kultur, religii, stąd jego nazwa na przestrzeni wieków ulegała zmianom. Obok Muzeum Archeologicznego mamy taką ciekawą ekspozycję. Nazwa tego miasta naniesiona jest tutaj na drewniane deski w różnych językach, gdyż na przestrzeni wieków te tereny przychodziły z rąk do rąk. Była to raz Polska, raz Rosja, a nawet Niemcy. Stąd nazwa miasta często ulegała zmianie. Dziś to miasto nazywa się Brześć. Za czasów polskich był to Brześć nad Bugiem. Nazywane ono było też Brześciem Litewskim. Pomimo że dziś do Litwy stąd jest jeszcze spory kawałek, ale tereny obecnej Białorusi niegdyś nazywane były Litwą. O ile sama cytadela jest raczej wyzamykana i zagospodarowana po części, tak na kompleks twierdzy składało się mnóstwo budynków. Można przejść na wyspę za Muchawcem, gdzie znajduje się klasztor, a raczej to, co z niego zostało, to są właśnie ruiny dawnego klasztoru żeńskiego Bernardynek. I tu już możemy sobie swobodnie wejść. Ewidentnie były tu jakieś łaźnie, są też piwnice. No ten budynek został zniszczony w 1941 roku i od tamtej pory nie był już nigdy więcej użytkowany. Swego czasu był chyba siedliskiem imprez lokalnej młodzieży, ale teraz jest już na terenie chronionym i raczej nikt tutaj nie dewastuje ani nie spożywa alkoholu. Tak wyglądały kiedyś klasztorne cele. No, prawdopodobnie podczas ostatniej wojny było to wszystko zamienione na obiekty wojskowe i tutaj z pewnością też trwała obrona. No, zostało to wszystko pewnie zbombardowane. Jeszcze 100 lat temu w tym miejscu modliły się mniszki, a dziś wszystko porasta bluszcz i pokrzywy. Ten budynek położony jest nad samym Bugiem. Dosłownie do naszej granicy jest stąd jakieś 30 metrów i znalazłem coś takiego. Raczej nie jest to krajobraz białoruski. Wydaje mi się, że porzucili to inżynierzy. Są tutaj różne leki, rzeczy dla dzieci i kupa ubrań, plecaków. Sam kompleks twierdzy jest naprawdę olbrzymi i można byłoby chodzić po nim, myślę, że cały tydzień i byłoby co robić. Nie wszystkie obiekty są dostępne, ale wiele jest otwartych. Również po stronie białoruskiej znajduje się kilka fortów, takich samych, jakie mamy po stronie polskiej, aczkolwiek tutaj są one w nieco lepszym stanie. Dodatkowo Fort 5 został całkowicie zagospodarowany i urządzono w nim muzeum, gdzie możemy zapoznać się z techniką wojenną tamtych lat i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało w czasach funkcjonowania twierdzy brzeskiej. Szkoda, że pomimo iż po polskiej stronie mamy też kilka takich obiektów w całkiem niezłym stanie zachowania, nikt nie wpadł na pomysł, aby poza prochownią w Terespolu udostępnić chociażby jeden fort dla turystów. Już nie mówię robić tam nowoczesne muzeum, ale przynajmniej wytyczyć jakieś ścieżki i wyciąć zieleń, która blokuje dostęp do tych miejsc. Twierdza brzeska jest też miejscem różnych wydarzeń plenerowych. Co roku w rocznicę napaści niemieckiej na ZSRR 22 czerwca odbywają się tutaj huczne obchody, upamiętniające to wydarzenie oraz rekonstrukcja historyczna. Kolejne wielkie uroczystości odbywają się tu każdego roku 9 maja, czyli w rocznicę zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Z pewnością więc warto odwiedzić Brześć w jeden z tych dni. Na tych wydarzeniach można poczuć klimat jak na pochodach pierwszomajowych za czasów PRL-u. Z chęcią pobuszowałbym jeszcze po terenie twierdzy, a na pewno co najmniej kilka dni, no ale muszę Wam pokazać jeszcze spory kawałek Białorusi, więc siłą rzeczy trzeba ruszać dalej. Ale pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Na Białorusi większość toalet wygląda dokładnie w ten sposób, taki styl radziecki, czyli dziura w podłodze. I to nawet takich
największych atrakcjach turystycznych kraju, jaką jest bez wątpienia Twierdza Brzeska. Czasem w tych nowszych galeriach handlowych będą to normalne toalety, ale chyba 90% kibli publicznych, które są darmowe, co jest bardzo ważne, wygląda w ten sposób, a toalety są na każdym kroku tutaj. Nie trzeba biegać po krzakach i szukać miejsca, gdzie można by było się wypróżnić. Że tego naprawdę akurat brakuje w naszym kraju. Darmowych, publicznych, czy w ogóle jakichkolwiek publicznych toalet. I przy parkingu możemy sobie kupić różne pamiątki, tutaj dość oryginalne. Dominują oczywiście gadżety militarne, szklanki, kieliszeczki z sierpem i młotem. Oczywiście też bocian, który jest symbolem Białorusi. Można też kupić sobie takie figurki żołnierzy. No i magnesy. Ceny magnesów zaczynają się od 3 rubli. Jakiś taki lepszy kosztuje dychę. To są chyba najdroższe, są po 12, które są już otwieraczem od razu. I na przykład za 12 rubli możemy sobie kupić radziecką czapkę uszankę. Twierdza Brzeska jest jedną z największych atrakcji turystycznych Białorusi, stąd przyciąga tu mnóstwo turystów. Pomimo, że jest środek tygodnia, tak parking jest pełny. Oprócz samochodów białoruskich jest też oczywiście sporo z Rosji. Był też czeski, sporo niemieckich, ale raczej są to Rosjanie bądź Białorusini, którzy mieszkają na co dzień w Niemczech i tam pracują. Na pewno wielu z Was zastanawia się teraz, czy jest bezpiecznie tutaj przyjechać w tych czasach. Wielu napisze, że jest to skrajnie nieodpowiedzialne i głupie. Już przez pół pierwszego dnia było tutaj słychać kilkunastu Polaków, nawet rodziny z dziećmi. Czyli jak widać, jest to bezpieczne i Polacy się nie boją. No, Polacy są trzecią nacją, która najczęściej odwiedza Białoruś i jakoś nie słychać, żeby komuś tutaj się coś stało, żeby ktoś zginął, czy kogoś zamknięto do więzienia, o ile nie brał udziału w protestach bądź podburzaniu do obalenia władzy. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca i już teraz zapraszam na kolejny odcinek, w którym zobaczycie samo miasto Brześć. A w nim m.in. Muzeum Kolejnictwa z solidną kolekcją zabytkowych lokomotyw i wagonów oraz codzienne życie na Starym Mieście w cieniu wielkiego pomnika Lenina. Zajrzymy też na dworzec kolejowy oraz lokalne targowisko po świeże produkty spożywcze. W mieście poszukamy też oczywiście polskich śladów. Nie zapomnij na koniec podzielić się wrażeniami po obejrzeniu tego filmu w komentarzu i podesłać go swoim znajomym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!